czyli jedziemy na wycieczkę do Glenmore nad Green Loch. Wjeżdżamy w chmury, chłopaki. Widzieliście kiedyś coś takiego? Prognoza na dzisiaj jest taka, ale trochę zwątpiliśmy, widząc co się dzieje po drodze. Mamy nadzieję, że to jest tylko tymczasowe. Dojechaliśmy na miejsce. Dzisiaj wydawałoby się, że już jesteśmy poza sezonem, ale jest tutaj mnóstwo ludzi, mnóstwo samochodów zaparkowanych, więc po prostu trzeba mieć szczęście. My akurat trafiliśmy na to, że ktoś wyjeżdżał i idziemy przed siebie. Dotarliśmy na małą plażyczkę nad jeziorkiem, ale szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, że będzie tutaj aż tyle ludzi. Akurat tu w tym miejscu jesteśmy tylko my i jeszcze jakaś jedna rodzinka, ale wszędzie po drodze mijaliśmy co chwilę ludzi, także nie tylko my wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby w tą piękną pogodę przejść tutaj na spacer, ale mimo wszystko jest ładnie. Green Loch to potoczna nazwa tego miejsca. Tak naprawdę to miejsce ma zupełnie inną nazwę. Nie pamiętam jej w tej chwili i nie jestem jej nawet w stanie poprawnie wymówić, także tutaj na dole ekranu zobaczycie poprawną nazwę tego jeziora. Idziemy dalej. Tamta ścieżka prowadzi do Braemar. A my idziemy tędy do Bofi. Franek zobaczył Caterpillar. No, niezły futrzak. Duża, nie? No. Dzień dobry, pani stonogo. Dobra, idziemy dalej. Jak już go widzisz, to już możesz iść nóżkami, tak? Bo mi ciężko. Postanowiliśmy przejść się kawałek dalej, ponieważ przy jeziorku jest bardzo tłoczno i przy okazji zobaczyć Bofi, czyli taki rodzaj schroniska. Ale tutaj w Szkocji Frania, zasapałam się. Po polsku nazywa ten domek? Po polsku nazywa się schronisko. Ale w Polsce, tak, w Polsce są inne schroniska, bo w Polsce w schronisku można sobie kupić coś do jedzenia, dużo miejsc noclegowych, a te szkockie Bofi to są takie malutkie domki, które mają zaledwie kilka miejsc, gdzie można się schronić. Oczywiście niektóre są trochę większe, niektóre mniejsze. My w Bofi? Nie, ja jeszcze nigdy nie byłam w Bofi. Dzień dobry. Tu jest taki składzik na drewno. O. Drzwi się zamykają, więc się robi ciemno od razu. No i tak wygląda pomieszczenie. Na upartego myślę, że mogłyby się tu wyspać 4 dorosłe osoby. Oczywiście na twardym jest tu jakaś jedna karimatka, ale to wszystko jeśli chodzi o wygody. Tutaj jest taki kominek, palenisko, więc można sobie zagrzać. Jest jakiś czajniczek, garneczek. Mamy mapę UK. Mamy tutaj Bofi Code, czyli jakieś zasady, które tutaj obowiązują. Jakaś informacja na temat Cairngorms Mountain Heritage Project. A tutaj księga, do której można się wpisać. Jest też puszka fasolki, emergency jedzonko, no i czapka Ilina Kubusia, którą tutaj zapomniał. Ciekawe, kiedy by się zorientował. Mega desperacką pogodę. Myślę, że udałoby się więcej osób przenocować. No oczywiście bez wygód, ale przynajmniej w miejscu zadaszonym i ciepłym. A tam jest widok przez okno.
Także wygód tutaj nie znajdziecie. To nie jest to samo co schronisko w Polsce, ale takie podstawowe schronienie przed złą pogodą albo żeby po prostu przenocować. Przeszkadzać. To jest właśnie odpowiednie miejsce. A z takich ciekawostek to legenda głosi, że wróżki robiły sobie pranie w tym jeziorze i właśnie stąd ten kolor zielony. Także jeśli poczytacie sobie o szkockich pixies, to między innymi możecie trafić właśnie na tą legendę. Drugą ciekawostką jest to, że ta woda ma taki piękny właśnie turkusowy kolor i wygląda bardzo zachęcająco do tego, żeby się w tym jeziorku wykąpać. Oczywiście nie dzisiaj, nie w taki dzień jak dziś, bo na termometrze zaledwie 8 stopni. Taką rzeczą, która może Was zdradzić do kąpieli, mnie by na pewno zraziła, w tym jeziorze to, że występują tam podobno pijawki. Chociaż z drugiej strony pijawki używa się nawet w dzisiejszych czasach do różnych kuracji, z tego co wiem, więc kto wie, może by była to zdrowotna kąpiel, ale jakoś, no nie wiem, nie mam ochoty tego przetestować na sobie.